Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Pewnego sobotniego południa o niezbyt stabilnej pogodzie, kiedy apetyt na pokręcenie się po okolicy już mocno wzbierał, zacząłem się zastanawiać, czy takiej eskapadzie, która będzie się charakteryzować różnymi zawijasami na mapie, może przyświecać tak zwany jakiś główny motyw. A że z gruntu odrzuciłem te, które wydawały mi się zbyt banalne, czyli w poszukiwaniu słońca, w poszukiwaniu wiosny, pograniczy dla początkujących, to jadąc od strony dobrze znanego szczecinianom ronda granicznego Bug-Blankensee, zacząłem się zastanawiać, ile jest w pobliżu, na wyciągnięcie przysłowiowej ręki, jezior i jeziorek. Modele pogodowe wysyłały sprzeczne komunikaty, więc postanowiłem, że zacznę od 3 najbliższych znanych mi jezior i w razie pogorszenia się warunków atmosferycznych zawrócę z Leknic lub z drogi na Leknic w kierunku Lubieszyna. W odległości około 1 km na południe od Blankensee znajduje się małe, ale bardzo popularne latem jeziorko Obersee. Na wjeździe wita nas tablica z napisem Badestelle, a więc kąpiel jest tutaj dozwolona. Jest tutaj mała, piaszczysta plaża i, jakby to powiedzieć, zarys boiska do siatki. Samo jeziorko o niewielkiej powierzchni, nieco 6 hektarów, było na początku marca zadziwiająco mocno oblodzone jeszcze. I w połączeniu z ciężkim, chmurzastym niebem, na pewno nie zachęcało do kąpieli. No dobra, nie jest źle. Nie pada i jakoś bardzo mocno nie wieje, więc po śladzie D12, czyli szlaku rowerowego od Ranysa, możemy dostać się w rejon Grossy Kucowsee. To nie jest daleko od Obersee, około 5 km. Więc jeżeli latem poszukujecie jakiegoś miejsca nad wodą, a tłok na piachu pod Blankensee jest nie do wytrzymania, to warto rozważyć jezioro Większe Kucowskie jako alternatywę. Przepraszam za swobodną formę tłumaczenia, to było tylko takie moje luźne skojarzenie. Grosser Kucowsee to już 17 hektarów powierzchni i co chyba bardziej interesujące, znajduje się tutaj również mała plaża, ale za to z pomostem. Obszar wokół jeziora oraz samo jezioro jest chroniony jako obszar Natura 2000, co podkreśla jego znaczenie przyrodnicze, a w praktyce oznacza, że napotkamy tu sporo ptactwa, a w wodach jeziora pluskają się takie ryby jak płoć, leszcz, okoń, lin, piskosz, szczupak czy nawet węgorz. Kierując się na Plewen mamy do wyboru albo przejechać przez wieś, ale tam napotkamy bruki, dopuszczony ruch rowerowy na chodnikach, albo też za pierwszymi zabudowaniami możemy odbić na południe, żeby dojechać do drogi rowerowej wzdłuż Bundesstraße 104. Obydwa warianty są podobnej długości. Ja dzisiaj wybrałem ten bardziej gładki, czyli z pominięciem wsi właściwej. Od tego miejsca do Leknic są jakieś 3 km, a od ostatniego jeziora do miasteczka odległość wynosi 6 km. Razem, licząc od centrum Szczecina przez Głębokie, to będzie 34 km. Tak więc, jeżeli ktoś nie ma ochoty na zbyt duże pętle, to Leknic wydaje się być dobrym, jakby to powiedzieć, punktem zwrotnym. Do samego Leknic na pewno warto dojechać. Znajduje się tutaj największe jezioro na naszej dzisiejszej trasie. Leknicer Zee o powierzchni 44 hektarów. Jeżeli zaraz za przejazdem kolejowym zamiast kierować się w stronę centrum miejscowości skręcimy w leśną drogę, to po niecałym kilometrze wyjedziemy nad brzeg jeziora po wschodniej stronie miejscowości. Dzięki temu możemy również rzucić okiem na tysiącletni dąb z Leknic. Jest to jednak nazwa w znacznej mierze poetycka. Wiek drzewa przez przyrodników jest szacowany na 450-500 lat i chociaż szacunki te stoją w jawnej sprzeczności z legendą, która powiada, że zasadziła go w 1128 roku Irmtruda de Leknic, to i tak wiek i okazałość czynią go bardzo zacnym okazem. Dzięki pomiarom z początku XX wieku wiadomo, że przez ostatnie 114 lat urósł on w obwodzie o 159 cm i teraz ma niecałe 7 metrów. Co według wszelakich danych przyrodniczych jest wynikiem poniżej średniej. O czym to świadczy? Nie mam zielonego pojęcia, ale może jak się jest tak bardzo starym, to już rzeczywiście
trochę się wolniej rośnie, nawet wszerz. Brzegi jeziora w jego bardziej miejskiej części są zagospodarowane, ale powiedziałbym, że tak z umiarem. Możemy tu znaleźć małe kąpielisko, płatne, czynne od 15 maja do 15 września, hotel z restauracją oraz przystań z łódkami. Jednym słowem, całkiem przyjemnie, acz nie przesadnie. Natomiast owo określenie również pasuje do warunków atmosferycznych. Są, nieprzesadnie przyjemne. Nie wieje, nie pada i gdzieś tam nad horyzontem, w stronę zachodu, widać coś jakby więcej światła. A jako że 3 jeziora to taka niezbyt imponująca liczba jak na relację o większej ilości jezior, to oczywiście mój wewnętrzny kompas nakazuje mi sprawdzić, co jest za horyzontem. A że do tego cały czas mam w pamięci komentarz polecajki od jednego z widzów, żeby sprawdzić, co tam ciekawego się znajduje, jak z Cerentin odbijem na Krugsdorf, no to postanawiam ten plan niezwłocznie wcielić w życie. Kawałeczek jest z Leknic, jakieś około 9 km, ale droga jest tyleż monotonnie dobra, co właśnie, mało urozmaicona. Zresztą chyba oglądaliście jedną z poprzednich relacji, kiedy to cisnąłem tędy przez Passewalk Neukerminde, to mniej więcej wiecie, jak to wygląda. Do Krugsdorf jest jeszcze kawałeczek, ale piktogramy pod rowerowym drogowskazem wyglądają obiecująco. Taki Passewalk w tym zestawieniu, na tym słupku, jawi się jako tak zwany ubogi krewny. Atrakcje atrakcjami, ale tutaj okazuje się, że pomysł z podążaniem w stronę pogody okazał się strzałem w dziesiątkę. Albo po prostu troszkę wiatr w tym pomógł i przywiał pogodę z zachodniego kierunku. Zrobiło się od razu nieco bardziej malowniczo. Malowniczości nie można odmówić także samej wsi Krugsdorf. Jej aura i sielska atmosfera sprawiają, że ma się poczucie, iż wytrwałość w dążeniu do celu zawsze zostaje wynagrodzona i że zdecydowanie warto było tu przyjechać. Tak a propos celu, jezioro. Właśnie, ciekawa historia, gdyż na mapach z początku XX wieku tego jeziora po prostu nie ma. Jego nazwa Kielzy oznacza jezioro żwirowe, a strome brzegi wyglądają zdecydowanie odmiennie niż wszystkie inne jeziora w okolicy. Co prawda nie znalazłem nigdzie jednoznacznych informacji na temat historii powstania Kielzy, ale chyba na potrzeby naszej wycieczki możemy przyjąć hipotezę, że jezioro to powstało na wskutek zalania dawnej żwirowni. A jeszcze tak na marginesie nazw. To tuż obok Kielzy znajduje się jeszcze jedno jeziorko. Niestety nie udało mi się ustalić, jaką ono ma nazwę. Na każdej ze znanych mi map występuje jako nienazwane. A troszkę szkoda, bo nie dość, że wygląda dość naturalnie, to jest zdecydowanie większe od przysłowiowej Kałuży. Mało się znam na jeziorach, ale tak na oko zupełnie spokojnie można zaliczyć je jako 5. z kolei na naszej trasie. Naprawdę nad brzegiem pomyślałem o tym, że jest zdecydowanie większy od Kałuży. I wtedy jeszcze nie przypuszczałem, jak ta żartobliwa myśl wkrótce obróci się przeciwko mnie. I tutaj muszę przyznać, że pogrążony w rozmyślaniach na temat rozmiarów rozmaitych akwenów, przegapiłem jedno z większych jezior położonych tuż obok trasy naszej dzisiejszej wycieczki. Tuż przed wsią Koblenz przejechałem zjazd drogą polną w kierunku Grosser Koblenzer-Zie. Cóż, pozostaje mi to potraktować jako pretekst do przejechania tym lub podobnym śladem jeszcze raz, odwiedzając i ten zakątek. Nie być może jeszcze więcej ciekawych miejsc po drodze. Również przed Koblenz na drodze wyrasta pewnego rodzaju niespodzianka. Co prawda mniej lub bardziej tymczasowa, ale trzeba będzie sobie z tym jakoś poradzić. Ale to za chwilę, bo na szczęście większe jezioro, jakby to powiedzieć, ma swoje mniejsze rodzeństwo i sama wieś leży w bezpośrednim sąsiedztwie Kleiner Koblenzer-Zie, które aż takie wcale małe nie jest, gdyż zajmuje powierzchnię 21 hektarów. Nie ma tutaj plaży, ale za to nad brzegiem znajdziemy kilka malowniczych pomostów. Tak więc 6. jezioro na naszej trasie możemy zaliczyć do tych bardziej spacerowo-nastrojowych, aniżeli kąpieliskowo-plażowych. I bardzo dobrze. Różnorodność przecież to podstawa.
No ale nasza droga też potrafi być różnorodna. Na wskutek prowadzonych prac drogowych i to z użyciem jakichś cięższych maszyn, znaki sugerują objazd aż przez Borken, 7 km na północ od Koblenz. Nie dość, że trochę daleko, to jeszcze zupełnie popsułoby to nam tak zwaną kolejność zwiedzania. No ale na ileż w głąb naszego kierunku na wschód te prace drogowe mogą sięgać? Zaryzykuję tezę, że nie dalej jak do najbliższego przysiłka, czyli Breitenstein. Jak to sprawdzić? No najlepiej takie rzeczy sprawdza się po prostu w praktyce. Skrót przez las był nadzwyczaj dobrze wyjeżdżony, co by mogło świadczyć o tym, że nie tylko ja nie lubię zbyt daleko nakreślonych, wyznaczonych objazdów. Tak więc wróciliśmy na prawidłowy kurs na Rottenklempenow. A pamiętacie, jak się zastanawiałem pod Krugsdorf, co jest, a co nie jest większe od kałuży? Przed mostkiem na Randow z obydwu stron drogi ciągną się rowy melioracyjne, takie dość spore rowy. I przejeżdżając zawsze tutaj latem, nie mogłem się natknąć na taką sytuację, że po roztopach, no bo trochę śniegu ostatnio jednak było, niewiele, ale jednak, że po roztopach te rowy lubią połączyć swe siły, żeby zaatakować drogę. To nie jest jezioro, ale to jest zdecydowanie większe od kałuży. Przed Rottenklempenow tym razem udaje mi się nie przegapić zjazdu w drogę polną i dzięki temu możemy podjechać do jeziora numer 7 na naszej dzisiejszej trasie, czyli Haussee. I tu na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z brzegiem szuwarowo-nastrojowym, ale kawałek dalej znajduje się również niewielkie Badestelle. Tak więc 34-hektarowe Haussee, a więc całkiem spore jak na naszą dzisiejszą eskapadę, dla każdego zaoferuje coś miłego. No nie przystaje tu na długo, robi się dość późno, według wskazań zegara słonecznego, a chciałbym Wam pokazać jeszcze jedno jezioro i mówiąc pokazać, mam również na myśli godne warunki oświetleniowe, a nawet biorąc pod uwagę coraz klarowniejszą pogodę, chciałbym pokazać je nomen omen w korzystnym świetle. Dlatego też nie zatrzymuję się przy folwarku Rottenklempenow, choć zdecydowanie jest on warty pokazania, ale to może na przykład w jakimś odcinku niepoświęconym jeziorom albo jakimś dłuższym poświęconym jeziorom. Tyle pomysłów, a słońce nieubłaganie chyli się w stronę horyzontu. Żeby dotrzeć do Lazigsee, musimy zjechać z szosy Rottenklempenow-Grünhof około 1,5 km na zachód. Na początku jest trochę asfaltu, który wkrótce zmienia się w dość ubity piach, pod warunkiem, że nie ma jakiejś suszy, ale im dalej od głównej drogi, tym bardziej piaszczyście. Zdecydowanie jest to najbardziej odludne miejsce na całej naszej dzisiejszej trasie i w tym chyba tkwi największy urok tego zakątka. Nie ma tutaj ani plaży, ani pomostów wędkarskich. Przy jednym z cieków wodnych zasilających jezioro musimy wypatrzeć taki przesmyk prowadzący do małej wieży widokowej. Na niektórych mapach dojście to jest oznaczone jako ścieżka, ale jest to spore nadużycie. Po przebyciu nieco ponad 100 metrów nagrodą za wypych będzie rozległy widok na 43-hektarowe Lazigsee, czyli niewiele mniejsza od Löcknitzer-See, chociaż z tej perspektywy na takiej nie wygląda. To już 8. jezioro na naszej dzisiejszej trasie i dzięki, jakby to powiedzieć, przede wszystkim odpowiedniej porze, chyba okazuje się być najbardziej urokliwym. No dobra, zmierzcha się.
Chmury nad horyzontem w promieniach słońca za horyzontem zaczynają ubogacać krajobraz pól pod Grünhof i Pampow, więc pora wracać. No ale zaraz. W tytule mowa o 9 jeziorach. No tak, ponieważ 9, a poniekąd pierwsze, które przejechaliśmy na początku z rozpędu, to jezioro Głębokie. W drodze powrotnej absolutnie nie nadaje się w tym stanie oświetleniowym do filmowania. To znaczy, wszystko się nadaje do filmowania, ale wygląda to właśnie tak, jak wygląda. Ale nic straconego. Jeżeli kategorycznie żądacie Głębokiego, bo na przykład chcecie odwiedzić Szczecin i okolice, to możemy to nadrobić, nawet wkrótce. Jestem otwarty na wszelkie sugestie, również na te nie dotyczące Głębokiego. Zostawcie tylko proszę komentarz. A dzisiaj, no cóż, nic więcej z tych ciemności już nie wyciśniemy. Dziękuję za obejrzenie tej relacji w całości. Żegnam się już i do następnego razu.